Witamy Państwa na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej i dzisiejszym tematem będzie, że emigracja nie jest dla każdego i dlaczego emigracja niektórym w ogóle nie wychodzi. Na pogadankach o emigracji wstawia się na ogół rzeczy chwalące emigrację, zwłaszcza jak osoba, która wyraża tą opinię, jest sama emigrantem. I faktycznie emigracja może okazać się dużo lepszym pomysłem niż na początku zakładano, ale też może okazać się kompletnym niewypałem. I dzisiaj tak dla przekory omówimy, jak emigracja może nie wyjść. I może zamiast nudnego teoretyzowania pokażę dzisiaj najbardziej klasyczny przykład, jak można za granicą spieprzyć sobie życie. Przyjrzyjmy się liście 12 powodów, które powodują, że imigranci poddają się i wracają do siebie do kraju. Jest to lista zrobiona przez znajomą parę, która po kilku latach poddała się i wróciła do Stanów. I na tej liście zawarli trafne uwagi, co im się najbardziej nie podobało, a może inaczej, jakiej pracy domowej nie zrobili, że w coś takiego się wpakowali. I potem na szybko wytłumaczą, jakie błędy popełnili i w jaki sposób można uniknąć pułapek, w jakie wpadli. Ale trochę sprostowania na początek, tak żeby było jasne. Nie każdy ma predyspozycję do emigracji i nie każdy powinien emigrować. Inna sprawa to, że większość osób po prostu jej się boi, bo emigracja to pewne wyzwanie. Większość osób, które emigrują, są to osoby młode, bo z jednej strony mają dużo mniej do stracenia, a z drugiej mają ustawioną dużo niżej poprzeczkę pewnych obaw albo zahamowań, że coś złego może się stać i coś może nie wyjść. I to jest ważne. Są dwa rodzaje, a właściwie cele emigracji. Jest to emigracja do krajów lepiej rozwiniętych niż nasz albo gorzej rozwiniętych. Do krajów lepiej rozwiniętych niż Polska wyjeżdża się w celu skorzystania z tego, że jest tam po prostu łatwiej budować sobie życie. Jest też jakieś bezpieczne lądowanie, że jak nie wyjdzie, to ma się jakiś zasiłek, bo rząd pomoże. Tak emigrowało się od stuleci. Jest to najbardziej oklepany rodzaj emigracji. Ale w ostatnich dekadach, a zwłaszcza w ostatnich 10-15 latach, bardzo szybko rozwija się ten drugi rodzaj emigracji do krajów mniej rozwiniętych. I na tym właśnie dzisiaj się skupimy. Myśmy przeszli i przez jedną, i przez drugą emigrację i spotkaliśmy setki osób, gdzie każdy miał inną sytuację, inne problemy i inne pomysły na swoje życie. Która emigracja jest lepsza? Żadna. To zależy tylko, w którym miejscu w życiu się znajdujemy, jak daleko chcemy zajść i co nam lepiej pasuje. No ale na tyle teoretyzowania i wskakujemy do listy problemów, z jakimi spotykają się imigranci z Polski i nie tylko, wyjeżdżający do Ameryki Łacińskiej. Lista 12 przyczyn, dlaczego osoba musiała opuścić Panamę. To się właściwie odnosi do każdego kraju Ameryki Łacińskiej. Lista nie jest posortowana w żaden logiczny sposób. No to lecimy. Numer 1. To kraj, w którym nic nie działa. Serwisy są do dupy i nic się nie da załatwić w żadnym urzędzie. Nikt nie jest na czas albo po prostu ciebie w ogóle olewają. Numer 2. Infrastruktura jest pod psem. Ciągle wyłączają prąd i wtedy nie ma ani internetu, ani wiatrak nie chodzi, klima siada i wtedy nawet wody brakuje. 3. Ten kraj to syf i brud. Już mam dosyć tej lokalnej kultury, braku higieny i czystości. 4. Klimat to katastrofa. Spróbuj wysuszyć coś na zewnątrz, to po tygodniu jest nadal mokre. Powodzenia, aby wyprostować sobie włosy, bo działa to na jakieś 5 minut. W ogóle to gorąco, a ta wilgoć powietrza dobija. 5. Do plaży daleko i dojazd jest po jakichś dziurawych ulicach. 6. Brak chodników. Nawet nie można wyjść normalnie na spacer. 7. W sklepach jest super mały wybór. Nie da się znaleźć właściwie większości rzeczy, jakie chcemy kupić. 8. Można kupować na Amazonie, ale przesyłka tutaj nie dość, że dochodzi z jakimś tygodniowym opóźnieniem, to jeszcze jest zabójczo droga. 9. Mieszkanie jest malutkie i brak podstawowego sprzętu i w środku nic nie jest zrobione według jakiegoś standardu. 10. Ta romantyczna przygoda to tylko zmora, o jakiej nie mieliśmy pojęcia. Dżungla gwarantuje ci, że coś ci na pewno wpełznie do twoich butów albo schowa się w twoich ubraniach. Najgorsze są te małe skorpiony i zawsze rano musimy sprawdzać nasze buty, bo kilka razy okazało się, że coś się tam schowało. Mamy też tutaj w szuwarach i na szlakach tarantule, węże, a nawet trujące żaby. 11. Głośne imprezy miejscowych, nie mających żadnego respektu do sąsiadów, tak jakby celowo nie chcieli sobie zdać sprawy, że ktoś inny chciałby odpocząć i że nie każdy lubi słuchać ich reggaeton. 12. Życie socjalne jest do kitu.
nie ma z kim pogadać, a miejscowi są zupełnie nudni i brak im wykształcenia, bo nawet nikt z nich nie mówi po angielsku. Przede wszystkim jest to lista osoby zdesperowanej i teraz wytłumaczę, co się właściwie stało i jak do tego doszło, że wpadło się w taką deprechę. I nie ma co się dziwić, bo w ich sytuacji miałbym chyba takie same przemyślenia. I jak spojrzałem na tę listę, to wyszło, że większość rzeczy w ogóle nas nie dotyczyło, a te kilka pozostałych jest tak mało znaczące, że traktujemy to raczej jako miejscową atrakcję niż jako duży problem. Znajomi Steve i Helen przyjechali tutaj mając późną 30. Nigdy nie było u nich dzieci, oboje mieli pracę na dystans dla firmy w Stanach, więc voilà, nowa przygoda, wyruszamy do Ameryki Łacińskiej, będziemy mieszkali na plaży, no to już zamiast jeździć kiedykolwiek na wakacje, to będziemy to wszystko mieli na miejscu. Wynajęli małe mieszkanko, ale w takiej community na plaży, nic specjalnego, ale dość tanie i budżet jak na razie się zgadzał. Dnie mijały beztrosko, nowy kraj, nowi przyjaciele, a ja z nimi grałem w siatkówkę plażową, więc widzieliśmy się kilka razy w tygodniu. Steve i Helen to typowe młode małżeństwo, które przeżywa fajną przygodę gdzieś na plaży w tropikach. Grupa znajomych im rośnie, fajne imprezy w lokalnych knajpkach, pływanie na co dzień albo w oceanie, albo w basenie, drinki o zachodzie słońca na plaży. Kupę zdjęć w necie, rodzina przesyła tylko komplementujące komentarze i nawet ci znajomi, którzy im źle życzyli, a takich jest zawsze dużo, i trzymali kciuki, że im nie wyjdzie, coś milkną i usuwają się w cień. No ale nirwana wiecznie nie może trwać i nadchodzi ta godzina prawdy, jak ktoś jest przygotowany do jakichś turbulencji w życiu i jak wygląda jego plan B. Po mniej więcej roku Helen traci pracę, bo firma dochodzi do wniosku, że za takie same pieniądze mogą znaleźć kogoś na miejscu, który od czasu do czasu wpadnie do biura i nie musi przelatywać z innego kontynentu. Dochód nagle spada o połowę i trzeba zrobić trochę zmian w budżecie. Na szczęście praca Steve'a jest ciągle ok, więc dochód co prawda mniejszy, ale za to chyba zagwarantowany. Tylko trzeba zacisnąć pasa. Najdroższe w budżecie to mieszkanie, wyżywienie i trochę mniej samochód. Z tych ostatnich nie da się zrezygnować, ale może trochę zaoszczędzić na mieszkaniu. Jest nawet kilka tańszych opcji, bo linia brzegowa jest przecież wąska, a wnętrze kraju jest dużo tańsze i dużo większe. Steve i Helen wyprowadzają się więc do oddalonej o 45 minut jazdy samochodem malowniczej miejscowości w Andach. Ceny wynajmu są dużo niższe, bo to połowa tego, co na plażach. Nie ma już mieszkania w gated community, ale jest za to dom wśród Peruńczyków. Tych lepszych i droższych miejsc właściwie tutaj nie ma, bo po prostu nie ma zbyt dużej klienteli, a nawet spora grupa obcokrajowców, którzy tutaj mieszkają, to albo są tutaj od lat i mają dość wypasione domy ze sporą działką, albo tak jak nasi bohaterzy są młodzi i wynajmują coś taniego i podobnego do tego, co teraz mają Steve i Helen. Więc jakieś życie towarzyskie nawet jest. Może grupa ekspatów jest mniejsza niż na plażach i może trochę inna, bo bardziej na budżecie, ale za to nowi znajomi, więc nowe doświadczenia i kontakty i w sumie nie jest tak źle. Ale ich dzień już wygląda inaczej. Co prawda nie ma atrakcji związanych z plażą, ale za to jest cała gama innych atrakcji, jakie oferują Andy. Prawie każdego dnia chodzi się po górach i odkrywa nowe szlaki, których jest mnóstwo. Znowu nowa turek na Insta, już nawet rodzina do nich przyleciała i namówiło się ich na wynajęcie na plaży, bo wtedy będą mogli posmakować całości tego, co do zaoferowania ma Panama, od plaż Pacyfiku do Andów. Tylko że standard tego, co wynajęli, zaczyna im dokuczać i to bardzo, zwłaszcza Helen. Najgorsze to, że nie ma generatora. Cięcia elektryczności, których właściwie nie doświadczyli mieszkańcy w gated community, bo to zawsze działał generator, tutaj zaczynają im dokuczać i okazuje się, że dużo bardziej niż przypuszczali. Najgorzej ma Steve, bo przecież musi pracować, a tu jak nie ma elektryczności, to internet od razu siada. I to na kilka godzin i właściwie nie wiesz, kiedy w ogóle wróci. Nawet pracodawca pomału zaczyna się wkurzać, ale jakoś udaje się mieć plan B, bo baterie laptopa są zawsze doładowane, a internet wtedy mamy z telefonu. Do tego przestaje działać klima i nawet nie można włączyć wiatraka. Jak ci się leje z czoła, to trudno mieć takie radosne i optymistyczne nastawienie, a i praca za bardzo nie wychodzi. Na dodatek leje tutaj i to niemiłosiernie. Trzeba tutaj nadmienić, że poprzednio Steve i Helen mieszkali na plaży w tak zwanym Arco Seco.
Jest to taki suchy krąg, może kilkadziesiąt kilometrów na plażach Pacyfiku, gdzie pada dużo mniej, jest dużo więcej słońca, a ze względu na bliskość do oceanu też jest przyjemny wiaterek i temperatura jest bardzo zbalansowana, bo przez cały rok jest pomiędzy 26-32 stopnie. Akurat Steve i Helen wylądowali tam, gdzie temperatura jest może nawet niższa, ale za to wilgoć jest prawie 100% każdego dnia, a do tego deszcze. Poza tym miejsce, gdzie mieszkają teraz Steve i Helen, ujęcie wody to też pompa elektryczna, więc jak nie ma prądu, to wody też nie. No i wilgoć. Dżungla wygląda atrakcyjnie, zwłaszcza na zdjęciach. Nie znam nikogo, kto by pospacerował po dżungli i się nie spocił. Tam miejscami po prostu nie ma czym oddychać, a wilgoć jest tak duża, że obojętnie czy miejsce jest zacienione czy nie, to różnicy nie ma. Nawet lokalni chodzą do dżungli jak już muszą. No i teraz rozwieź pranie, aby wyschło, wzbudzisz tylko śmiech sąsiadów i kolejne komentarze w stylu gringo loco. To nawet nie mija rok i nasza para zaczyna najpierw pomału, a potem coraz szybciej mieć już dosyć. Rozmawiałem o tym z Helen, bo Steve od razu mnie do niej wysłał, jak tylko się spytałem, co u nich słychać. Jak na plażach deszcz był atrakcją, tak tutaj Helen już nie pamięta, kiedy ostatnio był dzień, kiedy by nie padało. Leje oczywiście przez cały sezon deszczowy, a potem też pada, tylko trochę mniej. I wszystko zaczyna pomału wkurzać. To podekscytowanie po przeprowadzce w góry minęło już szybciej niż myśleli. Takie wbrew pozorom mało znaczące udogodnienia jak zmywarka, wanna, działająca sokowirówka, czy bardziej znaczące jak klima albo stała elektryczność, nagle okazują się super ważne, dużo ważniejsze niż by się przypuszczało. A jak ktoś rzuca jej tekst "żyj z naturą", to najchętniej by taką osobę już dzieliła. Helen pokazała mi swoją prawie nową sukienkę, z której guziki odpadały, bo po prostu nie da się przechowywać ubrań, gdy jest tak wysoka wilgotność, a nie da się regulować wilgotności w środku, bo tak często wyłączają prąd. Helen wspomniała, że po pewnym czasie już wszystkie ubrania zaczynają tak dziwnie pachnieć, bo po prostu jest damp. Nie wiem za bardzo nawet, jak takie angielskie określenie przetłumaczyć na polski. Tak więc po kolejnym roku postanowili skapitulować i zwinąć wszystko i wrócić do siebie do Stanów. Na koniec wstawiła na Facebook tę listę 12 powodów, co im się w Panamie nie podobało. I wcale im się nie dziwię. Na ich miejscu zrobiłbym chyba tak samo. Ale Steve i Helen popełnili chyba największy błąd, jaki mogli. Przeliczyli się ze swoim budżetem i byli zbyt optymistyczni, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie. To jest chyba coś takiego, co najtrudniej wyczuć w rozmowie z nowymi ekspatami. Jest to tak, że ja wszystkim daję taką dużą dozę zaufania, że na pewno ten najważniejszy punkt przerobili, więc mają tą część dopracowaną. I niestety jest to chyba jeden z najważniejszych błędów, jakie zwłaszcza młodsi ludzie robią. Może to wynika z tego, że przez całe życie Steve i Helen mieszkali u siebie w kraju w dość komfortowych warunkach i nigdy nie wypracowali w sobie takiego podejścia, że gdzieś tam na obczyźnie nie ma ani znajomych, ani rodziny i jak już się noga powinie, to muszą liczyć tylko na siebie, a nie na system. Emeryci, którzy byli i są ciągle największą grupą ekspatów na plażach Ameryki Łacińskiej, akurat nie mają takiego problemu. Dlatego mogą spokojnie skupić się na delektowaniu się życiem w nowym, ciekawym miejscu z trochę lepszą pogodą. Co innego młodsi, którzy muszą pracować. Ale wszystkiego tego można uniknąć i rozwiązania są oczywiste i bardzo typowe. Najważniejszym jest wybranie miejsca, gdzie będziesz mieszkał. Jak przeprowadzasz się tutaj tylko dlatego, że jest tanio, to musisz być wyjątkiem albo na tyle zdesperowanym, aby ci to wyszło. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od komfortów życia. Bardzo fajnie jest pod namiotem na kampingu przez kilka dni, albo może nawet jak się uprzesz przez 2 tygodnie, ale spróbuj tam mieszkać na stałe. To już jest coś innego. Na ogół te kraje, gdzie jest świetna pogoda, a przy tym oferują niski koszt życia, to jest to transakcja wiązana, bo wtedy ten standard życia, jaki masz za te mniejsze pieniądze, też jest nieco mniejszy. I to chyba potwierdzi każdy ekspat i to sobie trzeba wbić do głowy. Bo gdyby Steve i Helen wybrali sobie fajną community, gdzie sytuacja pozwoliłaby im zostać na stałe, to nie wiem, czy z listy, jaką zrobiła Helen, pozostałby nawet jeden punkt. To miejsce to nie tylko mieszkanie czy dom, w którym mieszkasz, ale też okolica i grupa socjalna, w jakiej się obracasz. I właśnie tutaj trzeba uważać, aby nie pójść na zbyt duży kompromis.
Nawet wśród Polonii, która tutaj dolatuje ze Stanów i Kanady na regularne półroczne wakacje już od wielu lat, słyszeliśmy sporo powtarzających się tych samych spostrzeżeń. Można było wybrać inne miejsce. Teraz co prawda mamy ten domek z działką, ale pod naszą nieobecność obrobili go nam już kilka razy, a poza tym nie ma za bardzo z kim pogadać, bo aby się z kimś spotkać, to albo trzeba stąd wyjechać, albo trzeba kogoś zaprosić. A u was to wystarczy wyjść przed blok i jest tak od razu wesoło i kupa znajomych. A jak pytam się, to dlaczego wybraliście akurat to miejsce, a nie community jak nasze, to odpowiedź jest zawsze taka sama. A tak jakoś wyszło, teraz zrobiliśmy to trochę inaczej. Ja w Polsce chodziłem do 9 szkół, mieszkam w 4 miastach, a przez niecałe 20 lat w Kanadzie przeprowadziliśmy się 6 razy. Odkąd przyjechaliśmy do Panamy prawie 9 lat temu, nie przeprowadziliśmy się ani razu. Bo po prostu udało się nam znaleźć to miejsce, z którego już nie musimy się wyprowadzać. Dlatego podkreślam, że zrobienie dobrej pracy domowej i przyjechanie w to samo wymarzone miejsce na scouting trip nie jest sugestią, ale prawie koniecznością. Potem oszczędzi się dużo czasu, pieniędzy, a czasami nawet kilku lat życia, włącznie z tym, że cały plan może wziąć w łeb. Listy typu, jakie są najważniejsze rzeczy, jakie trzeba brać pod uwagę, aby udała się emigracja, można znaleźć wszędzie. Jest kilka schematów. Czym krótsza praca domowa, zrobiona przed wyjazdem, tym lista problemów jest dłuższa. Decyzji wyjazdu nie podejmuje się pochopnie, o czym każdy wie. Ale każdy, z kim rozmawiałem, to podkreślił, choć nie każdy to zrobił, scouting trip. Oczywiście praca domowa to podstawa. Teraz wszystko, no może prawie wszystko można znaleźć na internecie. Ale nie słyszałem o takim przypadku, że ktoś przyleciał po raz pierwszy w to wybrane miejsce i już wiedział o nim wszystko i nie zaskoczyło go nic. A jak już znalazłeś to wymarzone miejsce i chcesz tam wyjechać na stałe, to musisz zrobić tą pierwszą podróż, gdzie coś wynajmiesz i pomieszkasz tam co najmniej miesiąc. Nigdy nie kupuje się biletu i po prostu tutaj przylatuje. Jak nie masz na bilet na scouting trip, to może lepiej w ogóle nie wyjeżdżaj. Bo jak nie masz na ekstra bilet, to znaczy, że nie za bardzo poszło ci tam, skąd chcesz wyjechać. Bo tam, gdzie dolecisz, to nie znasz ani rynku, ani miejscowych realiów i w efekcie zawsze zaczynasz od jeszcze gorszej sytuacji. Inną rzeczą jest to, że na ogół imigracja polega na tym, że wydaje się nam, że gdzieś tam te problemy znikną. No bo każdy decydując się na emigrację ucieka przed czymś. I to jest fakt. Nie ma co tego ukrywać. Ale uciekamy na ogół przed tymi problemami, jakie mamy w tym miejscu. Mogą to być problemy osobiste albo biznesowe, albo nawet kiepska pogoda tam, gdzie mieszkamy. I zawsze ta emigracja jest do czegoś lepszego. Bo to, że jesteś zdesperowany w swoim miejscu, to trochę za mało, aby mieć gwarancję, że w tym nowym miejscu te przyczyny depresji na pewno znikną. A może pojawią się nowe, o których jeszcze nie wiesz. Dobrze jest mieć nowe wyzwania w życiu, ale jest też pewien limit, jak daleko się w tym zajdzie. To wideo nie jest po to, aby kogoś zniechęcić do emigracji. Wprost przeciwnie. Ja uważam, że emigracja do takiego ekstra miejsca, gdzie standard życia wam poszybuje w górę, jest czymś najlepszym, co się wam może przydarzyć, albo co możecie zrobić dla swojej rodziny. Jak nie spróbujesz, to nigdy tego nie zrobisz. Wszystko zależy od ciebie i każdy ma takie same szanse, aby sobie fajnie ułożyć życie. Najłatwiej jest nic nie robić i nigdzie się nie ruszać. Ale czy słyszeliście kiedyś, aby ktoś na starość opowiadał, że najlepsze, co mu się przydarzyło w życiu, to jest to, że nic mu się nie przydarzyło? Dziękuję za wysłuchanie i miłego dnia.